Czy z dwójką małych dzieci da się zwiedzić Rzym tak, żeby zobaczyć jego najważniejsze miejsca w jeden dzień? Dzisiaj się o tym przekonamy. Sprawdźcie, czy udało nam się zrealizować ten ambitny plan. Zapraszamy! W kierunku świata nasze progi, w kierunku świata nasze drogi. Dzisiaj ruszamy do centrum Rzymu. Najpierw jedziemy do stacji takiej Park and Ride, żeby zostawić tam samochód, pojechać sobie metrem i się nie pakować w środek miasta. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, więc zapraszamy w kierunku świata. Kierunków świata. To nasze drogi. No i udało się dojechać, powiem wam, do tego parkingu. Podobno za cały dzień. Tutaj 2 euro jest, aż mi się nie wierzyć nie chce. Zobaczymy, sprawdzimy na koniec, czy to jest prawda. Ale no teraz idziemy do metra i z metra będziemy mieli 15-20 minut już do tego ścisłego centrum Rzymu, tam gdzieś pod samo Koloseum, więc mi to gra. Zobaczcie, ile to jest tutaj samochodów. Więc zobaczymy, jak zaraz będzie wyglądała podróż metrem rzymskim. Bilecik, kochani, 100-minutowy, 2 euro. Startujemy tu i mamy do przyjechania tak naprawdę, ja wiem, z 10 tych przystanków. Luzik, luzik. Metro jak metro. No i metro. I dlatego czasem warto nie pchać się samochodem. Ale jesteś przystojniaka. No i udało się wysiąść na Koloseum, tylko pytanie, czy jest tu winda, bo chyba może nie być tu windy. I jak będziemy tachać do góry ten wózek, to fajnie. No jesteśmy. Jeszcze zanim przez pasy przejdziemy, to powiem taką ciekawostkę. Na początku w ogóle to się nie nazywało Koloseum. Wiesz, jak się na początku to nazywało? Amfiteatrum Flavium, od Flawiuszy, którzy to zaczęli budować. A Koloseum to prawdopodobnie wzięła nazwę od tego, że tu stał niedaleko kolos. Chy na chy, jakiś kolos chyży i od tego się nazwa wzięła, od posągu właśnie kolosa. I stąd przyjęło taką nazwę. Mieściło nawet od 60 do 80 tysięcy widzów. Było 60 albo 80 wejść tutaj do Koloseum i wchodziło się w zależności którym wejściem od twojej klasy społecznej. No i przedstawiono oczywiście, jak zbudowali to tam, bo to Koloseum ma prawie 2000 lat, ale poprzez upadek Cesarstwa Rzymskiego też popadło w ruinę trochę to Koloseum. Nie spodziewali się, żeby zrobić z tego taką atrakcję, ale no jest. Jesteśmy. Tu już się łuk triumfalny wynurza, a tu jest cały czas Koloseum. Ja się tylko zastanawiam, jak tam z wózkami, ale no nie wiemy też, czy bilety dostaniemy dzisiaj, bo w internecie czytaliśmy, że dopiero jest na jutro na 16. Oprócz walk gladiatorów, które się odbywały tutaj, były różne też przedstawienia, na przykład odtwarzano różne bitwy. Historycy nawet się kłócą ze sobą, czy faktycznie tutaj były odtwarzane bitwy morskie, bo takie legendy tutaj chodzą. Ale również co ciekawego, w tamtych czasach, kiedy zbudowano to Koloseum, były już budowane takie specjalne windy, które robiły wrażenie, wnosząc na przykład do góry gladiatorów albo różne specjalne inne postaci lub zwierzęta, bo również uprawiano tutaj polowanie na zwierzęta. Ludzie tutaj przychodzili oglądać, jak się poluje na różne zwierzęta, oraz odbywały się tutaj egzekucje właśnie w Koloseum, więc służyło to do wielu rzeczy. I kiedy je zbudowano? W około 80 roku, czyli ma to prawie 2000 lat. Podobno tutaj festiwale, walki gladiatorów i inne rzeczy odbywały się przez 100 dni. Przez 100 dni, kiedy było takie otwarcie tego. Mieli dobrą imprezę wtedy.
A teraz będzie najważniejsze pytanie, czy dostaniemy na dzisiaj bilet, bo Gosia sprawdza w internecie, jak jechaliśmy, że bilety dopiero są na jutro. No ale mam nadzieję, że to były tylko internetowe jakieś bookingi, że tutaj na miejscu uda nam się to załatwić, żebyśmy weszli. No jak nie, to spróbujemy najwyżej na jutro kupić już coś. Ale powiem wam, środek tygodnia, godzina taka wczesna, a tłumy, więc idziemy do Koloseum. Thank you! No jest to gigantyczna budowla. Bardzo jestem ciekawy, jak ona wyglądała wcześniej. To nam pan powiedział. W tej budowli są windy dla wózków, więc nie ma problemu z wejściem, a nie ma w metrze, które zdaje się, ma chyba trochę, jest młodsze niż Koloseum. Ale tylko trochę chyba po wyglądzie. Mówi się również, że Koloseum służyło do egzekucji chrześcijan, że tu byli mordowani i zabijani chrześcijanie właśnie też w Koloseum. Stąd może ten krzyż, który od razu widać na dzień dobry. Powiem wam, że jak na 2000 lat tej konstrukcji, to i tak się nieźle trzyma. Naprawdę mieli niesamowite budownictwo w tamtych czasach. Chodźcie do windy. I winda jest tutaj, więc... Czyli tu jedna do góry. No i spoko. No i udało się wjechać na górę. Mamy tutaj już różnego rodzaju zabytki, ale co ciekawego, doczytałem, że Koloseum kiedyś było porośnięte 400 gatunkami roślin, więc tutaj było takie trochę miejsce botaniczne. A jeszcze jedną ciekawostką jest to, że w 2007 roku Koloseum zostało wpisane na listę 7 nowych cudów świata. Jak Ci się, kochanie, podoba? Dużo pracy przy budowie ktoś musiał włożyć. Widać, że równiutkie te kamienie, cegły, zaprawa jakaś, No. która trzyma wieki. Podobno część marmurów, która była zbudowana Koloseum, była rozbierana i został właśnie Watykan. Tam rzeczy w Watykanie budowane za pomocą tego. Mam wrażenie, że z każdą minutą jest coraz więcej ludzi, ale spoko, no. Spodziewaliśmy się tego, bo przecież to Koloseum to już nie tylko symbol Rzymu, nie tylko symbol Włoch tak naprawdę, to już jest dosyć takim symbolem świata, no dlatego jest wpisany na tą listę 7 cudów świata. No i trzeba się spodziewać, że tu będzie dużo ludzi. Obeszliśmy 50% okręgu, bo byliśmy krzyż najpierw, nie? Wiele stadionów, które są budowane nowoczesne, na przykład piłkarskie, wzoruje się na Koloseum właśnie. Dużym plusem tego miejsca jest również, powiem wam, to zacienienie oraz to, że tutaj fajnie wieje wiatr tymi różnymi korytarzami, więc naprawdę w taki upalny dzień jak dzisiaj jest dosyć przyjemnie. Muszę teraz przejść w koło całe znowu Koloseum, żeby zjechać windą z wózkiem, więc czeka mnie znowu przyjemny taki spacer. Zobaczcie.
No i pani mi potwierdziła, że to jest jedyna winda, w której momencie można skorzystać, gdyż do innej windy trzeba mieć dodatkowy bilet, coś tam, jakaś inna część zwiedzania. I zastanawiam się teraz, czy jak Gosia poszła tam schodami, czy nie będzie widziała dodatkowych rzeczy, które mnie ominą przez to, że jestem z wózkiem i wychodzę w tym samym miejscu, co wszedłem. No ale zobaczymy, no Gosia mi opowie, no najwyżej będę pod prąd szedł, jak czegoś ważnego nie zobaczę. Ja wam powiem, że tu ciężko to wyjść w ogóle z tego koloseum teraz. Musiałem się popytać, gdzie tu jest wyjście. Gosi i Dawida to już dawno nie widzę. Dobra, wyszedłem. Chyba dla wózków jest specjalne wyjście jeszcze. To jest ten dodatkowy bilet, żeby sobie stanąć na środku, tam gdzie była arena. No i tyle było z koloseum. Kochanie, jak wrażenia? No, było okej. Nie robi to na tobie jakiś Nie, duży. to nie moje klimaty totalnie. Zwłaszcza jeszcze ten tłum ludzi. Tak, widziałem, że się chyba do kamery powstrzymywała. No nie każdy musi lubić taki rodzaj turystyki, architektury. Budują nowe. Poszliśmy z Dawidem schodami, więc byliśmy przy wyjściu zdecydowanie szybciej. No i czekaliśmy przed wyjściem, gdzie tutaj trwają prace budowlane. A widziałaś coś więcej? Czy mnie ominęło coś? Nic ciekawego, te tarasy na dole tylko niektóre. Ja też ten doszedłem tymi wzdłuż tarasami. No i zobaczcie kochani, tutaj zaraz przy koloseum, bo tu mamy koloseum, a z tej strony mamy budowlę typu łuk triumfalny i jest to łuk Konstantyna, wielki łuk Konstantyna. Jest to największy łuk triumfalny, który jest w Rzymie, który można tutaj znaleźć. Został on zbudowany około tam 350 roku. Większość tych rzeczy, jak na przykład rzeźby, które znajdują się na tym łuku, są z recyklingu. One były zbudowane do czegoś innego i po prostu, że ich nie użyto wcześniej, to użyto tutaj na tą budowlę je umieszczono, więc recycling znany już jest z czasów naprawdę Rzymian. Można było użyć innych rzeczy. Co ciekawego jeszcze, jeśli chodzi o ten łuk, możecie zobaczyć na tym łuku, że nie ma żadnej symboliki chrześcijaństwa, a cesarz Konstantyn był właśnie pierwszym cesarzem chrześcijaninem. No i właśnie tu jest zdziwienie, że nie ma żadnego symbolu chrześcijaństwa umieszczonego na tym łuku. No i z innej strony ujęcie tego łuku triumfalnego. Łuki triumfalne to pierwsze budowano w starożytnym Rzymie. Są to budowle monumentalne mające upamiętnić ważne osoby bądź ważne wydarzenia, głównie o charakterze militarnym. A nasze dziecko, zobaczcie co robi. Dawid, tam się zmieścisz? Teraz będziemy się kierowali w stronę Forum Romanum, ale jeszcze zanim tam dojdziemy, to będziemy mijać świątynię Wenus i Romy. Tutaj się właśnie zaczyna ona. I takie ciekawostki na temat właśnie świątyni Wenus i Romy. Była to największa starożytna świątynia. Tam około 150 niecałych metrów miała. Niełatwa droga, takimi kamieniami. No i tu mamy właśnie wejście do tej świątyni, największej właśnie świątyni starożytnego Rzymu. Została ona zbudowana w myśl bogini Wenus, która przedstawiała piękno, miłość, płodność, a drugie to było bogini Roma, czyli bogini Rzymu, miasta.
Zobaczcie, weszliśmy sobie tutaj, na szczęście mając Kacpra, uniknęliśmy kolejki, bo z wózkiem można było pójść obok kolejki. Ale tutaj mamy przed sobą łuk Tytusa i tutaj wcześniej mieliśmy tam jeden łuk, a tutaj parę metrów dalej mamy drugi łuk triumfalny i to tym razem jest najstarszy łuk i zobaczcie, w międzyczasie jest on tam odnawiany, ale jest to najstarszy łuk i dzięki temu łukowi właśnie były inspiracje do budowań innych łuków, na przykład łuków w Paryżu. Dobrze, że tu jest blisko, nie trzeba nigdzie tak daleko chodzić, póki co. Takie wycieczki to powodują, że człowiek dobrą kondycję robi. Gdzie, kochanie, teraz idziemy, powiesz mi? Wzgórze Palatyn. Palatyn, wzgórze Palatyn. I co? Bo Rzym to miasto wybudowane na 7 wzgórzach. My wchodzimy na jedno z 7 w tej chwili. Były tu pałace królów, cesarzy. A oprócz tego jest to dobry punkt widokowy na całość. Forum Romane, Koloseum, łuk triumfalny, więc będziemy robić zdjęcia. Idziemy na wzgórze, na szczęście Kacper się obudził, jest bardzo chętny do biegania, chodzenia, więc on trochę lżej z tym wózkiem. Na szczęście tu już nie ma takich tłumów dzikich jak w Koloseum, więc powinno być przyjemniej. Ciepło dzisiaj, co, synku? O, zmęczyłeś się? Tak? Tak, no to tutaj, o których wspominaliśmy wcześniej, w budowlach właśnie umieszczonych na Palatynie, to są tutaj, to znaczy te pozostałości z nich. I jest o tyle przyjemniej, że jest tutaj mniej ludzi i da się troszkę spokojniej pochodzić, przynajmniej dzisiaj, teraz, więc przyjemnie. No i pochodzimy wśród tych ruin, zobaczymy, co tu dalej widać. Upadek Cesarstwa Rzymskiego spowodował, że wiele budowli po prostu nie przetrwało tych czasów do świetności swojej do dzisiaj, ale nie tylko zaniedbanie człowieka spowodowało to, że widzimy ruiny. Rzym był nawiedzany również przez liczne trzęsienia ziemi, które spowodowały, no wiadomo, no, uszkodzenia, albo wręcz niektóre budowle to się rozpadły i przez to, przez te wszystkie czynniki mamy to, co mamy. I tak dobrze, że jeszcze coś mamy do zobaczenia. O, patrz, jak Dawid pobiegł. I ruiny. Tak jak kształt elipsy mniej więcej. A ja nie umiem robić naklęty. Dlatego wszystkimi ludziami nie wolno chodzić. Volgens mij net aan één kant hebben ze nog niet. Wiesz co? To jest? Nie wolno. Tak? Tam nie wolno dla ludzi. Jesteśmy tutaj. Tak, i tam były scenawe. A gdzie oni? Tutaj, malutkie ma takie. You're hungry, I know. Mommy better go get some work done. Dobra, przyznam, żeby tu wejść trzeba. Zobaczyć te widoki, są niesamowite.
Tak więc tu mieliśmy trochę więcej ludzi, ale na szczęście nie aż tak dużo, żeby trzeba było czekać, żeby sobie ujęcie zrobić czy zdjęcie. Więc spoko, polecam. Wejść tu akurat fajnie, że wyszliśmy, bo naprawdę ładne te widoki tutaj. No, ładny widok z Tak, wzgórza. tak. Więc powiem tak, kiedyś jak tutaj mieli swoje rezydencje ci władcy, cesarzowie, to faktycznie oni musieli mieć przygotowane całe terytorium po to, żeby tu całe życie spędzić w takiej małej powierzchni. Więc nie mieli jakieś fontanny, ogrody, tarasy, ale ten ogród naprawdę bardzo przyjemny, robi wrażenie. I faktycznie można sobie wyobrazić, jak to życie na tym Forum Romanum kwitło, jakieś targi, prace, zebrania polityków. Tam z góry widoczne to jak było tutaj, Tak. tak no. No tak. A ja mówię, że trzeba też było ludziom dać pracę, więc co chwilę coś budowali. Teraz właśnie będziemy szli do Forum Romanum, które o dziwo było budowane przez 1000 lat, że co chwilę jak się zmieniał władca, to coś sobie wymyślał nowego i tam nowego się działo. No ale za chwilę tam dojdziemy, to zobaczymy jak to będzie wyglądało przynajmniej z dołu, tak jak się tam będzie chodzić. Powiem wam, że czym więcej patrzę na ludzi w koło, to już każdy wygląda na takiego zmęczonego czasami. Już wchodzą tacy. O, wiadomo, już ponad połowie dnia chodzenia, zwiedzania. Jest to męczące, no bo tak faktycznie dużo góra dół, ale też jest to takie przyjemne dosyć zmęczenie. Zmęczyłaś się przyjemnie? Jak chodzimy tak w cieniu, w tych ogrodach, to jest fajnie, podobają mi się te ogrody. Same mury i kamienie niekoniecznie. Super. Widzę. No. Aczkolwiek mam wrażenie, że nie ma osoby, która by zwiedzała Rzym i stwierdziła, że nie bolały ją nogi. Stwierdziliśmy, że należy nam się jakiś troszeczkę odpoczynek i sobie usiedliśmy na trawce. No Gosia na konarze, bo ma jasne spodnie, ale jest przyjemnie tak w cieniu. Jest taka idealna pogoda do tego, żeby sobie właśnie, wręcz ja bym poleżał sobie ten. Jest fajnie. No i wróciliśmy do naszych rozwidlenia dróg. Jesteśmy znowu pod łukiem triumfalnym. Tak, idziemy tam, chodź. A zmierzamy w stronę Forum Romanum. To co tutaj widzisz, to jest Bazylika Maksencjusza i Konstantyna i jest to jedna z największych i najbardziej imponujących budowli starożytnego Rzymu, położona na Forum Romanum. Najfajniejsza zabawa z tych kamieni ma Kacper, nie? A dopiero co byliśmy tam na górze. Tutaj mijamy świątynię Antonina i Faustyny i to jest jedna z najlepiej zachowanych właśnie budowli starożytnego Rzymu. Forum Romanum, czyli tak naprawdę serce starożytnego Rzymu. Tutaj się wszystko działo, tutaj się odbywał handel, spotkania, nawet miejsce reklam różnych pierwszych. Usługi na przykład reklamowano swoje. I podobno przed tym, zanim tu powstało właśnie to całe zamieszanie, to całe centrum starożytnego Rzymu, były tu bagna. No ale tu też mówią się, że to jest miejsce, gdzie się spotkali bogowie, jest to miejsce, gdzie również zmarł Juliusz Cezar, jest to miejsce, gdzie potem po średniowieczu straciło to swój blask i zaczęto tutaj po prostu wypasać krowy, więc miejsce naprawdę bogate historycznie. No i zresztą widać po zabytkach mnóstwo zabytków. Kacper się dołączył jako przewodnik do wycieczki.
I pani Włoszka mówi, o, biegnie mały gladiator. No, to na pewno. W ogóle jeszcze taka ciekawostka na temat Forum Romanum, że ono było budowane przez 1000 lat, albo może inaczej, przekształcane, bo co kto dochodził do władzy, to sobie coś tutaj wymyślał swojego i po prostu to było w ciągłej budowie. I właśnie nam już na siłę wciskali bransoletki, inne rzeczy na ręce. Mówimy, nie mamy przy sobie żadnej gotówki, nic. Wciskali. No to mówię, zabierz to z powrotem. Mówię, nie ma nic. No to zabrał z mojej ręki, z Gosi ręki, ale Dawidowi zostawił. Powiedział, że dla dziecka już niech będzie. Pokaż, jaką dostałeś bransoletkę. Ładną? Super. I tu jest właśnie, kochani, pomnik Juliusza Cezara. I do dzisiaj składane są kwiaty, różne właśnie kładane wieńce ku czci pamięci tego słynnego władcy. Tu, kochani, co tu jest? Może Gosia nam opowie teraz. Przed nami Plac Wenecki w Rzymie. Pomnik na cześć Wiktora Emanuela II. Budowa rozpoczęła się w 1885 roku. Tego całego budynku? Okej. Mniejszości. No. Bo najpierw wybudowano mu pomnik, potem tutaj dobudowano grób nieznanego żołnierza i całość tej prac budowlanych zakończyła się w 1935 roku. Jest to bardzo ważne miejsce dla budowy tożsamości narodowej Włochów. Tutaj są obchodzone święta narodowe. No i tak jak powiedziałam, znajduje się tu również grób nieznanego żołnierza. Okej. Zobaczcie, a teraz zmierzamy w kierunku fontanny di Trevi. Sobie... No. No i dotarliśmy do fontanny di Trevi. Fontanna, która została w XVIII wieku zbudowana, to ma chyba trochę ponad 350 lat, jeśli dobrze pamiętam, ale jest podłączona do systemu wód, tutaj akweduktów czy wodociągów, jakby to nazwać, które nieprzerwanie płyną ponad 2000 lat tutaj właśnie w Rzymie. Przepraszam, w coś deptałem i nie wiedziałem, co to jest, jakaś opaska czyjaś, ale... Jest to oczywiście największa fontanna tego typu we Włoszech. Zobaczcie, jeszcze plac od razu wokół. No, a kolejka tutaj, żeby zejść troszkę niżej. Zobaczcie, ile ludzi. I ruszyli. Open the door. No i doszliśmy pod fontannę. Udało się. Powiem wam jeszcze ciekawostki na temat fontanny. Tutaj wszyscy praktycznie wrzucają monety przez tam prawe ramię, chyba to się robi. I legenda brzmi tak: jak wrzucicie jedną monetę, to wrócicie do Rzymu. 2 monety, to się zakochacie. 3 monety, weźmiecie ślub. I wiecie, ile rocznie wyławiają tutaj pieniędzy? 1,5 miliona euro. Tyle rocznie wyliczyli, że mniej więcej ludzie zostawiają, wrzucając do fontanny. I pieniądze, które są wydobyte, są przeznaczane na Caritas. Więc to taka ciekawostka. No i tyle. Zobaczyliśmy fontannę di Trevi, robi wrażenie, tłum jak zawsze, jak wszędzie w tym Rzymie. I wracamy w stronę metra. Jeszcze trochę czasu do domu mamy,
zanim dojedziemy. Windy nie ma, ale dajemy radę. Nie, Kacpi? Pani powiedziała, że nie ma windy i musimy sobie radzić z tymi ruchomymi schodami. Przynajmniej nie ma zakazu. Policja w czwórkę go zawinęła, poszli na górę, ale nic nawet nie protestował. No i dojechaliśmy na stację początkową i ja wam powiem, że nie wiedziałem, że to już jest tak późno, bo to już się zrobiła godzina 9 prawie. Dosyć intensywnie dzień nam znowu zleciał. I zobaczcie, cały dzień parkingu tutaj byliśmy. Euro 50. Najbardziej chciałem w Rzymie zobaczyć Koloseum. Zobaczyłem. Przyznam, że reszta jak Forum Romanum czy coś też chciałem, nie powiem, że nie, ale najbardziej to był Koloseum. Więc takie przygody znajdziecie wszystkie nasze na kanale W Kierunku Świata. Serdecznie zapraszamy i do następnego dnia.